Tak wygląda kierowca ciężarówki. Oni, słyszałem, że tam jeżdżą długie trasy, śpią w tych ciężarówkach, po 2 kierowców jeżdżą. Zobaczcie, trochę w cieniu sobie posiedzą, posprzedają swoje produkty pod samochodem. Co on tutaj przywiózł? Jakąś słomę. Patrzcie, widzicie? Każdy trochę gdzieś tam cienia chce złapać pod tym samochodem. Tutaj drugi. Pani sprzedaje warzywa. Wszystko na świeżo tutaj leci. Nie ma tak, że jakieś stare. Coś się dzisiaj nie sprzeda, to jutro już nikt tego nie kupi, bo nie będzie świeże. Powiem wam tak, to co teraz zobaczycie, jak bolą was plecy, to lepiej tego nie oglądajcie, bo was będą bolały plecy od samego patrzenia. Patrzcie, ile te worki mają. No ja myślę, że tam 50 to minimum jest kilogramów. Te worki są mega napakowane i wyglądają na większe niż te 50-kilogramowe w Polsce. A tutaj, o! 2, 4, 6, 8, 9 osób podnoszą ten worek, patrzcie. Wchodzą głowami pod spód. No, uda się. Pchają, do góry. Tak jest. Ja mam pomóc im. Zobaczcie na ten worek, też ciężki. Tutaj kolejne wory. I patrzcie, podnoszą to w tyle osób, a jedna osoba tylko bierze na głowę. No ja podejrzewam tak kilka lat nosić coś takiego i plecy wysiadają. Jeden z nich właśnie mi powiedział, że te kosze mają około 600 kg. Patrzcie, znowu 4 osoby. Jak to trzeba sobie dobrze ułożyć i jak to trzeba dobrze skoordynować te ruchy, bo zobaczcie, jak oni będą szli równym krokiem. Teraz ten jeden zasłania. O, patrzcie, krok za krokiem. Jak to musi być zgrane. No i tutaj już kolejny worek. O, ten mniejszy. Widzicie tego, co na środku stoi? O, ten pan. To jest jakiś kierownik ich tutaj. Cały czas ich gania. Staną tylko chwilę, jak worki stoją, to już ich gania, że mają nosić, że nie mają stać. Patrzcie, nawet mu grozi, dopiero go szarpa. Także no, kierownik musi być tutaj. O, kolejny. Cały z marchewkami. No to wiecie, ile marchewki ważą? No konkretnie. Znowu 4 osoby. O, przechyla się. No powiem wam, że są mistrzami świata, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Nie wiem jak wy, ale jak ja na to patrzyłem, to aż się wyginałem do tyłu, bo mówię, kurczę, moje plecy by tego nie wytrzymały. To jest ten samochód, który wam pokazywałem. Chłopaki stąd zabierają te warzywa, ale patrzcie. Tutaj jest kolejny, starsi, młodsi, tutaj wszyscy pracują. Tutaj kolejne przyjechały. Następny podjechał, burtę otwierają, więc pewnie gdzieś z farm zwożą te warzywa. No i tutaj jest market dość duży niedaleko, więc pewnie wszystko tutaj rozładowują. No i noszą później też drobnymi workami, jak widzieliście, na tamte mniejsze stanowiska. W okolicach tego marketu też znajduje się kościół, dość ładnie utrzymany. Widzę jakaś wieża, zegar nie działa. Zaraz wejdę tutaj na tą parafię. Kościół zamknięty, widzę. Nie da się wejść. Patrzcie, tutaj widać tą wieżę. No bardzo ładnie utrzymany. Dużo ładniej niż te wszystkie rzeczy stare w tamtym mieście. Znaczy w tamtym, tak? Byłem w centrum. Patrzcie, wygląda na odmalowany, odświeżony. No pięknie, jest tu jakaś data? No nie widzę. No patrzcie, piękny kościół. No a tutaj sobie postawili zaraz jakiś taki budynek, który zasłania to całe piękność tego kościoła, tego budynku, bo tu pewnie też gdzieś było główne wejście. No tak jak myślę właśnie, od przodu, bo to było pewnie od ulicy zrobione. Czy tu jest wejście? Jest, no ale... O! Czy uda się wejść do tego kościoła? Czy to wejście tylko do wieży? A tam coś... O kurczę, tam coś trzyma, ale to... A nie, w tą stronę wystarczy. O, co ja robię? A, to wejście na wieżę, ale widzicie, nie da się wejść. Kolega sprzedaje klapki, mnie tutaj zaczepił. No, marka podobna trochę do Levisa, taka na pierwszy rzut oka. 90 rupii, czyli 4 zł za takie klapki. No zobaczcie, eleganckie. Pokażę wam zaraz, jak tutaj rozładowują butle z gazem na te rowery. Przyjeżdżają takimi większymi, ale to też jest ciekawe, bo najpierw przyjeżdżają takimi dużymi mega, później takimi, ojcie, jacy zadowoleni, później takimi mniejszymi, no i właśnie później rozwożą po biznesach już takimi rowerami. Jak mnie inni sprzedawcy wysyłali, idź w prawo, idź w lewo, to w końcu zapytałem jeszcze jednego, ostatniego, on mówi, ale ty chłopie, ty kurtki tutaj nie znajdziesz, także mówi, jedź tutaj, mówi, skręć coś, złap busa, pojedziesz 15 minut do specjalnego sklepu i tam kupisz. Kupuję sobie koszulkę jedną za 200 rupii, tutaj jest cena, zobaczcie, to wychodzi 9 zł. Każda z tych koszulek, zobaczcie, ja wziąłem sobie bez kołnierzyka, ale no każda tutaj w tej kupce kosztuje 9 zł. Niedaleko stacji kolejowej jest kolejny kościół, zobaczcie, ten też pięknie odmalowany, ładne kolory, żółto takie czerwonawe, wpadające w pomarańcz, ale też widzę, że jest zamknięty. Brama jest otwarta, no ale kościół tutaj, o, nie da się wejść, chyba że gdzieś tam od drugiej strony, a zaraz zobaczymy. Patrzcie, jakie ładne kolory. Pięknie wygląda. No widać, że ktoś dba o te kościoły katolickie. Zaraz zobaczymy, to jest jakiś cmentarz też widzę.
Ale piękne okiennice, patrzcie, jak ładnie to wygląda. Zamawiam sobie jedzenie i to jest popularne na południu, choć tutaj też widzę, że jadają. A ten placek to się nazywa dosa z dodatkami. Ja zaraz wam pokażę, jakie dodatki tutaj mi pan nałoży. Na początek cebula, jakieś zioła i pomidor też widzę. I do tego są ziemniaki, patrzcie. To jest zrobiony taki farsz podobny, który idzie do samosy. Jadałem takie placki, jak byłem kiedyś na Goa. Tak wygląda już mój zwinięty placek. Tutaj są do tego jakieś 2 sosy. Czas spróbować tego placka. Gorący. Najpierw spróbuję bez tych sosów. Kurczę, uwielbiam te ziemniaki. Dlatego też uwielbiam te samosy, bo ten farsz jest rewelacyjny. Teraz jem z tym czerwonym sosem. Ciekawy. Lekko jakby pomidorowy. A tutaj jeszcze mam taki biały. Mam nadzieję, że to nie jakieś mleko i później... Nawet nie wiem, co to jest, ciężko mi poznać. Patrzą się na mnie i podśmiechują, bo ja jem 2 zamiast jedną, bo nie jedzą prawą tylko, a ja tutaj, wiecie, tam sobie miksuję z lewej do prawej. U nich chleba do tego nie służy. Płacę pani 40 rupii. Aj, dobra była ta dosa. Jaka tutaj kuchnia, patrzcie. Rustykalna. Tutaj już widzę pokończone gary. Kolega węgiel podkłada, tu będzie zaraz smażył pewnie jakieś placki. Patrzcie, wszystko na jakiejś takiej drewnianej szapce. Zobaczcie, kolejna pani, która ma bielactwo też na szyi, na rękach i też u niej to bardzo mocno widać. Trzecia osoba, ale tych osób spotykam więcej. Mija Micha, tutaj pan też mnie zaczepił. Trzecia osoba, która ma bielactwo i które widać mocno. Jak byliśmy w Kambodży, to tych warsztatów było pełno, a tutaj dopiero pierwszy raz widzę, jak naprawiają tuk-tuka. Coś się tutaj chłopakom zepsuło. Autoriksza, tak to się nazywa. To nie tuk-tuk. Powoli wracam w stronę hostelu. Nie znalazłem tego, co chciałem. Kupiłem sobie tylko jedną koszulkę, a chciałem kupić spodnie, jakbym jeszcze znalazł jakieś fajne, bo mam jedne. Na razie jedne mi wystarczą. Tak myślałem, że jakieś trochę w stylu indyjskim znajdę, ale tego też nie było. Bluzę też mam, ale też myślałem, że jak znajdę trochę inną, to też bym kupił. No i najbardziej mi chodziło o kurtkę, której nie mam. Ale myślę, że jak pojadę już tam trochę wyżej, do tej miejscowości, tam gdzie pociąg się zatrzymuje, no to tam już sobie kupię coś. A jeszcze na koniec jeden sprzedawca mi powiedział, że hej kolego, lato idzie, to jak chcesz kurtkę kupić tutaj w Kolkacie, to mówi dopiero jak przyjdzie zima. Tylko że zima to tutaj też jest taka, że jest gorąco. Ale no mówi, że no kurtek teraz tutaj nie sprzedają. Tutaj kolejne miejsce, gdzie woda cały czas leci bez przerwy. Właśnie tamta pani w białym, co poszła za murek, podeszła tutaj i nalała sobie butelkę wody, więc oni ją piją. Spójrzcie na ten budynek i sobie wyobraźcie, jak to miasto musiało być piękne. Wcześniej wam pokazywałem inne budynki w tym mieście i tam zobaczcie, przejdę tylko przez drogę. Tam też piękny budynek, zobaczcie, z jakąś wieżą, z krzyżem na górze. No pięknie to wszystko wygląda. No tych budynków tutaj jest mnóstwo. No to wszystko jest kolonialne po Brytyjczykach. O tym mieście też sobie trochę poczytałem i powiem wam, że Kolkata, kiedyś Kalkuta, no to była brytyjska stolica. Oni tutaj mieli swoją siedzibę. Dlatego to miasto tak wygląda. Później ją przenieśli do Delhi, ale kiedyś przez ileś tam lat, przez dziesiątki lat, to była stolica. Dlatego oni ją to odpicowali. No piękne są tutaj budynki. Jak będziecie, połazicie sobie. Tylko szkoda, że światło mi tutaj świeci, słońce, zaraz czekajcie, schowam się. Szkoda tylko, że jak Hindusi tutaj przejęli sobie władzę, odzyskali niepodległość, że to wszystko jest zniszczone. No bardzo tych budynków jest mało odrestaurowanych. Zobacz, ten stoi i trąbi, no po prostu. O. A do skrzyżowania ma tam 100 metrów, a on stoi i trąbi, bo mu coś to da. Zobaczcie na ten budynek. Nie wiem, kto jest właścicielem, miasto, czy to jest jakiś prywatny teren. Patrzcie, jakie to piękne. I to wszystko niszczeje. A z tego można by było zrobić, nie wiem, nawet piękny hotel. No nie wiem, no cokolwiek wymyślić, jakiś inwestor na pewno by się znalazł. No przecież tutaj są ogromne pieniądze w Indiach. No zobaczcie, ten budynek się aż tam ciągnie. Tam jest następny taki piękny budynek. Nie wiem, czy widzicie, taki różowawy. I tak przypadkiem trafiłem na pomnik Matki Teresy z Kalkuty. Patrzcie, Matka Teresa, urodzona 26 sierpnia 1910, zmarła 5 września 1997 roku. Jestem już w swoim hostelu, zobaczcie, ze mnie się leje. 35 stopni dzisiaj, no dało trochę popalić. Jestem spocony, chwilę odsapnę, posiedzę, wezmę prysznic. No jeszcze kilka godzin mi zostało, więc myślę, że tak za 3 godziny tutaj mogę sobie posiedzieć spokojnie.
No i później będę powoli ruszał, więc na stacji mam jakieś 15-20 minut z Huta. Jeszcze coś do jedzenia będę musiał kupić, coś zjeść, coś wziąć ze sobą. Także myślę, że takie 2 godzinki przed odjazdem pociągu, no to sobie wyjdę na spokojnie i coś tam jeszcze sobie porobię. Ja już wykąpany, koszula na podróż założona, żeby wtopić się w tłum w pociągu. Jeszcze przed moim wyjściem zażartowałem sobie z chłopakami, jak gotowali tutaj obiad, że o, to dla mnie gotujecie? No i poszedłem, oni jeszcze gotowali. Wróciłem, oni powiedzieli, że zostawiliśmy ci miseczkę jedzenia, tutaj kurczak i ryż. Ja już nie chciałem, bo byłem jeszcze najedzony tą dosą. On przyszedł tutaj jeszcze raz, mówi jedz chłopie. No w sumie już zgłodniałem, to sobie wsysnę taką miseczkę z kurczakiem kary. Z drugiej strony bardzo miło z ich strony. Poruszenie wielkie w restauracji, bo zobaczcie, jaki duży waran przypłynął. Jeden z większych, które tutaj widzieliśmy. No i był blisko restauracji, a już odpływa do pomostu. Mam już swoje danie, red curry, fried red curry. 81 pozycja, gdybyście to byli, wzięłam jeszcze drugą porcję na wynos. Nie znalazłam żadnej potrzebującej pani na ulicy, a pan, ten, który wziął kurtkę, nie chciał tak samo damskich rzeczy. Zapytałam nad kanałem i tam panie z chęcią wzięły i powiedziały, tak, nie mam problemu, ja tu komuś dam. Także zostawiłam tam resztę naszych rzeczy i teraz już wracam do hotelu, odbieram bagaż i idę do agencji. Plecak na plecach jest, no to idę. Idę prosto do biura, zostawię to. Co prawda myślę, że teraz tam w biurze będzie jakiś chaos. Ludzie będą też wyjeżdżali o 18 godzinie, czyli teraz robią odprawę, bo jest kilka minut po 17, a ja dopiero jakby za godzinę powinnam przyjść. No ale nic, może uda mi się tam przedostać. No i zostawię ten duży, a najwyżej mały wezmę na siebie, no bo tam mam jednak sprzęt, ważne rzeczy. Także, żeby ktoś tam na podmiankę go ewentualnie nie wziął. Ostatnie dni w Bangkoku były dosyć puste. Słuchajcie, dzisiaj ciężko przejść przez którąkolwiek z ulic. I tutaj przed chwilą za mną terasą. Teraz za mną akurat pusto. Ale tak to ciężko było mi tam z plecakiem przy Khao San Road i tam jeszcze kolejnej ulicy się przecisnąć. Doszłam już do biura i wyjątkowo pusto tutaj. Dostałam już swój bilet, czekał na mnie wydrukowany. Później taki znaczek muszę przykleić sobie na koszulkę. Ale to jak już przyjdzie czas. Odebrałam plecak, bo coraz więcej ludzi się tam zjeżdża, ale teraz idę jeszcze poszukać sklepu, gdzie mi wymienią szybkę w telefonie. Jest jakiś sklep na celowniku, zobaczę, czy mi tutaj to zrobią. Pan chciał 200 batów, więc ponad 22 zł, to moim zdaniem przejął. Ostatnio zrobiliśmy to za 100 batów, czyli połowę taniej. Szukam jeszcze jednego modelu klapek i wczoraj widziałam je za 170 i mówię, a dobra, nie biorę, pochodzę, jeszcze popytam. A dzisiaj pan mi mówi tutaj w innym sklepie 280. O, patrzcie, znalazłam bata na ulicy. Na szczęście. Pan mi powiedział od razu, ja mówię, że nie, że widziałam za 170, wiem jaka jest cena. A pan mówi, okej, 220 i teraz ci sprzedaję. Ja mówię, że nie, nadal nie. Mówi 180, ja mówię, nie, 170. No i nie sprzedał za 170, więc idę poszukać tej osoby, która wczoraj miała za 170 batów. Jest 17:30 i te straganiki dopiero się rozstawiają i tego pana, co był wczoraj, to nie widzę. Odbiłam w uliczkę z Khao San. Zobaczcie, znalazłam. Można przechować sobie bagaż. Ciekawa opcja. My płaciliśmy w hotelu raz 30 batów, a raz chcieli 50. A tutaj? O, nie tutaj. Zaraz sprawdzę, to wam powiem. Wszystkich, których cenę sprawdziłam, tych dużych, są w tym momencie zajęte. Tu jeden jest widać uszkodzony, a poza tym te większe właśnie, tak jak na taki duży plecak, są zajęte. Ale może sprawdzę jeszcze, o tu jest jakaś taka podłużna. Zobaczmy. Po ile ona? Trzeba numer telefonu, ale to taka dosyć malutka skrytka. Chyba jednak wam nie powiem, ile to kosztuje, bo próbowałam się tu zalogować i nic. Także nie wiem. Tu jeszcze jest taka instrukcja obsługi, że jeśli dobrze zrozumiałam, no jeśli chce się tam zostawić na dłużej niż wie, to trzeba zapłacić dodatkową sumę, ale nie mogę się doczytać, ile to kosztuje. A jakby was interesowało, gdzie to jest, to przy Khao San Cozy Hostel. Mam je! Super, cieszę się. Pani mówi, last price 200. I ja mówię, nie, ona mi 180, nie, 190. I ja mówię, nie, 180 mogę ci dać najwięcej. Ona zapytała swojej szefowej, jakby mówi, tak. I mam, także targujcie się do końca. Byłam jeszcze w 7-Eleven, kupiłam sobie kawę. Choć kawa o tej godzinie, to nie wiem, czy to dobry pomysł. Do tego takie moje ulubione ostatnie odkrycie, indyjskie danie. I idę już na zbiórkę w sumie. No jeszcze mam trochę, ale usiądę na spokojnie, przebiorę się, założę leginsy, bo zawsze w tych autokarach jest chłodniej. Jest 18:17, ja poszłam, pan krzyczy, dokąd jedziesz, bo już dali te nalepki. I w sumie wszyscy siedzą na krzesełkach grzecznie z tymi nalepkami. Ja mówię, kolanta, on, no idź już za rogiem, zajmij miejsce, do autobusu się ładuj. Ja mówię, dobra, że pierwszy autobus, ale ja tu autobusów nie widzę, zaraz. A, tam na samym końcu ulicy stoją.
Widzę jakieś dwa. Okej, jest i autobus. Dobra, zaraz zobaczę. Któregoś pana podpytam z obsługi, który to mój, bo widzę, że dwa stoją. A nawet nie dwa, tylko 3 autobusy stąd odjeżdżają. Ale nerwówka, słuchajcie, mówią, już nie wychodzisz z autobusu, nie wychodzisz, bo już odjeżdża autobus. Nikomu nie pozwalają wychodzić. A ja mówię, jak nie, jak ja mam tam jeszcze swój plecak zostawiony z najważniejszymi rzeczami. O matko. No nic, poczekają, chyba miejsce zajęłam sobie. W sumie to nie wiem, czy autobus może odjechać wcześniej niż planowane, choć ja widzę, że tu jakieś odjeżdżają, więc mam nadzieję, że nie moi. Kurna, odjechał jakiś. Jednak chwilę życie, co się wydarzyło, odjechał ten autobus. Ja tam wybiegnę na ulicę, krzyczę stop, stop. Próbuj plecak, tam jest pan otwiera okno, mówi, że on odjeżdża. No to ja szybko biegnę do biura. Mówię, co jest? Pan mówi, spokojnie, spokojnie, złapał mnie, bo ja już taka, wiecie, w panice, bez oddechu. On mówi, że autobus przyjedzie. Ja o matko, nikt mi nie powiedział, a ten autobus będzie krążył, bo policja przyjechała i kazała obkrążać po prostu tu ulicę dookoła, żeby nie blokowali jednego pasa. Ale wiecie, jaki to stres, jeszcze gdybym tam zostawiła swój bagaż z, wiecie, laptop i tak dalej, to już w ogóle tam ubrania, to co tam w tych ubraniach, to nieważne, nie? Ale tu cała moja praca, całe moje jakby najważniejsze rzeczy. Teraz widzę, że tam się sobie Państwo śmieją z tego sklepu, ale powiem Wam, no hit, po prostu hit, że nikt mnie nie uprzedził, ale się zgrzałam, matko. Muszę usiąść chyba, jeszcze tam kawę zostawiłam, w ogóle kawę, jedzenie tam zostawiłam na fotelu, mnie stajemy sobie foteli. Jezu, co za akcja. Złapali mnie jak na jakimś, jakbym zrobiła maraton i po prostu finiszowała i się prawie przewróciła, bo już byłam tak zmęczona i zestresowana, ale pan złapał i powiedział, o kurde, nikt tobie nie powiedział, no szkoda, no ale nic. Siedzę, przynajmniej odpoczywam teraz, mam chwilę dojść do siebie. Mamy za 15:19, o 19 powinien być odjazd, no i wołają Państwo już, że bus stoi, trzeba iść, więc idę. Zobaczcie, jakie tętno, 182 mi wybiło. Tak się zestresowałam, biegłam, jeju. Widzę, jakieś autobusy teraz tam stoją. Mój, z tego co kojarzę, to był biały, a nie niebieski, a pierwszy teraz stoi niebieski. Siedzę już w autobusie, mam ostatnią miejscówkę, także nikogo za mną, super się trafiło. Dostałam koc, jakieś przekąski, schowałam przekąski, więc Wam nie pokażę. Już sobie fotel rozłożyłam. Super, 16 godzin trasy przede mną. W autobusie jest również gwiazdko na C i na USB. Sprawdziłam, działa. Póki jeszcze światło dobre, pokażę Wam, co dostałam. Soczek, butelka wody i jakaś przekąska. No i taki kocyk w sumie każdy dostał. Niektórzy mają inne kolory. Przede mną miejsce puste, nie wiem, czy jeszcze czekamy na kogoś, bo w sumie już powinniśmy odjechać. Jeszcze zobaczcie, jaki bajer na nogi. Można sobie, akurat te ciężkie moje nogi, ale można to tak sobie fajnie położyć. No i prawie należąco tutaj jechać. Fotel też się całkiem nieźle rozkłada, więc ja jestem bardzo zadowolona. Z 10-minutowym opóźnieniem ruszamy. 19:30 kierowca wyłączył główne światło w autobusie. But now I can't see the reasons I try too hard to make a better reality. So I ran all the way here just for the chance that you'd come to. To come here and see you, it helped me deny my love. Po 3 godzinach dojechaliśmy do Joaquin. Zobaczcie, ludzie przyszli tutaj do naszego autobusu, ale u nas w ogóle miejsc wolnych nie ma. To ja nie wiem, gdzie oni tutaj się chcą zmieścić, bo od nas nikt nie wysiada. Pełna dezorientacja, jak patrzę na tych ludzi. Jedna osoba wsiadła, widocznie było miejsce jeszcze z przodu, którego nie widziałam. Oj, tu chyba pan kierowca szuka jeszcze jednej osoby. A ja z racji, że nie mogę spać, to zjem swoje danie. Postaliśmy z 10 minut, oprócz tych 2 osób nikogo nie zebraliśmy i jedziemy dalej. Po równo 5 godzinach, kilka minut po 12 autobus zatrzymał się na stacji, znaczy nie na stacji, na jakiejś zjeździe. Jest restauracja, ale ja chyba nie wychodzę, nie zmrużyłam jeszcze oka. Na początku tak mi się chciało spać, a jakoś nie wiem, kręcę i nie mogę zasnąć. Pan wyłączył klimatyzację, więc chyba czas wyjść na chwilę.
przynajmniej przeprostować nogi. Okazało się, że łazienki nie są płatne, ale nic Wam nie pokażę, bo okazało się, że byłam w męskiej. Także niby były strzałki na męską, damskie, ja myślałam, że dalej trzeba iść. Były strzałki, no i tak, więc okazało się, że byłam w męskiej toalecie. Cóż, czasami bywa i tak. Jeszcze widzę, że pani tu jakąś zupę gotuje. Jest kurczak, wywar i coś jeszcze, kiełki. Wróciłam już do autobusu, mam nadzieję, że teraz po przerwie już zasnę. Poszłam jeszcze do pana kierowcy powiedzieć, że z tyłu jest gorąco, jak nigdy w autobusie. Dobrze, więc że nie przebrałam się, nie zakładałam tych leginsów, bo teraz się to znaczy teraz jest wyłączona klimatyzacja, ale jak jest włączona, to mimo wszystko tu jest tak gorąco, a na dole za to ludzie siedzą w bluzach i przykryci kocami. Patrzcie, pan rusza, a jeszcze ludzie wsiadają. Jakiś szalony kierowca nawet nie poczekał, nie zobaczył, czy wszyscy są. Ale dziwna akcja. A pan ruszył, jak tylko włączył silnik. Dosłownie pół godziny równo z zegarkiem w ręku. Z tym ruszaniem autobusu to słuchajcie, scena jak z Indii. Dosłownie on rusza, oni wbiegają. Szok, po prostu szok. Pierwszy raz coś takiego w Tajlandii. No a teraz stoi, może to było takie nawołanie, czy wszyscy są, czy kogoś brakuje, żeby ewentualnie zgłosić. No ale mimo wszystko, no. Ja jestem w szoku. Pierwszy raz coś takiego się nam zdarzyło. Popsuł nam się autobus, ale jaja, stoimy. Panowie tutaj reperują. Widać, butelki wody szły, żeby ostudzić czy silnik, czy klima, czy ja nie wiem, co tutaj chodzi. Jako jedyna wyszłam, bo jest tak gorąco, że tam na górze to się nie da wytrzymać. Ja wyszłam pierwsze sprawdzić, co się dzieje, a tutaj ludzie za mną powychodzili, bo naprawdę nie da się wytrzymać w środku. Pan już miał skończyć, a nadal coś robią i nie widać końca. Pan wziął kolejną butelkę wody, teraz wylewa gdzieś. Może ruszymy. Dwie kolejne butelki wody jednak nie pomogły. Kolejne lecą z grzewkami już teraz. Mam nadzieję, że to zadziała i pojedziemy dalej. To chyba przez to, że powiedziałam panu, żeby zmniejszył trochę temperaturę. Bo wcześniej nic się nie działo, a jechaliśmy 5 godzin. Tylko odjechaliśmy pół godziny czy 45 minut i stoimy. A tych butelek widzę trochę poszło, bo tutaj jak się idzie wzdłuż, to jeszcze kilka. Tutaj też jest. Tutaj chyba całe dwie zgrzewki poszły. Zdążyłam tylko usiąść i pan odpalił silnik. No zobaczymy, czy coś z tego będzie, czy na razie tylko próba, bo jeszcze coś tam robią. Po 20 minutach to pan powiedział mi, że już jest zrobione, jedziemy. Oho. Siedliśmy do autokaru i właśnie znowu zgasił się silnik. Mam nadzieję, że zaraz odpalą i że zaraz pojedziemy, bo tutaj ja siedzę z tyłu, to tym bardziej jest gorąco, duszno w ogóle.